Witam Was serdecznie, z tej strony Bogdan. W tym filmie pokażę Wam, w jaki sposób połączyć ze sobą dwa łączniki schodowe, aby powstał układ schodowy oświetlenia. Czyli żebyśmy mogli z dwóch różnych miejsc włączać i wyłączać oświetlenie. Ten wariant, który tutaj Wam zaprezentuję, to jest taki wariant, gdzie odbiornik elektryczny w postaci akurat tej lampki jest podłączony do puszki instalacyjnej pierwszego łącznika, na przykład na parterze albo jeden koniec długiego korytarza, najbliżej rozdzielnicy elektrycznej. A drugi łącznik jest na przykład na końcu korytarza lub na pierwszym piętrze. Ale tam już nie mamy połączenia z oświetleniem, to oświetlenie jest tylko i wyłącznie z tej puszki. Tego typu rozwiązanie często jest stosowane na klatkach schodowych, na przykład budynków piętrowych. I w jaki sposób wykorzystać właśnie taką opcję, jak tutaj widzicie? Bardzo prosto. Przewód trzyżyłowy, czyli przewód wielożyłowy, trzyżyłowy w tym wypadku, jest doprowadzany do pierwszej puszki instalacyjnej. Od tej puszki instalacyjnej do drugiej puszki instalacyjnej doprowadzamy 4 żyły. Zaraz Wam wytłumaczę, dlaczego żyła ochronna też tu jest doprowadzona. I od tej puszki instalacyjnej numer 1 do naszego odbiornika prowadzimy jeszcze dodatkowy przewód wielożyłowy, trzyżyłowy, tak jak widzicie. I w ten sposób możemy sobie uruchamiać oświetlenie z jednego miejsca, z drugiego, jak chcemy, niezależnie. Zawsze zmiana stanu dowolnego łącznika spowoduje uruchomienie albo wyłączenie oświetlenia, czyli tego odbiornika elektrycznego. Ile przewodów, ile żył jest tu potrzebnych? Zobaczcie. 3 żyły od rozdzielnicy elektrycznej do pierwszej puszki instalacyjnej. Następnie 4 żyły do drugiej puszki instalacyjnej i 3 żyły do naszego odbiornika. Zobaczcie, jak to po kolei będzie tutaj działać. Przewodem brązowym, fazowym, napięcie jest doprowadzone do łącznika na złącze numer 1, albo oznaczony literką L, albo po prostu zgodnie ze schematem patrzymy, gdzie jest styk ruchomy. Tutaj jedynka, nie ma koloru czerwonego, czasami jest, nie ma literki L, jest po prostu cyferka 1. I tutaj jedynka jest do naszego styku ruchomego, widzicie? Bo ten styk może się zmienić albo w tą stronę, albo w tą stronę, klik, klik. I wtedy albo faza będzie na trójce, albo na czwórce, zależnie od stanu naszego łącznika schodowego. Czyli żeby dobrze Wam to wytłumaczyć, popatrzcie sobie dokładnie tutaj. Wchodzi sobie tutaj przewód fazowy i albo faza jest na szarym, albo na czarnym. Takie kolory wykorzystałem tutaj tych żył. Zawsze na którymś z tych przewodów jest faza, ale nigdy na obydwu. I teraz z drugiej strony te nasze żyły są tak samo podłączone do tych samych styków złącz naszych łączników schodowych. I tym samym stykiem, gdzie wchodzi faza, tym samym wychodzi. I musimy doprowadzić te wyjście z drugiego łącznika z powrotem do puszki instalacyjnej numer 1, tylko po to, żeby za pomocą złączki elektrycznej połączyć z tym przewodem trójżyłowym do naszego odbiornika elektrycznego. Czyli niejako faza sobie tutaj wędruje w te i we w te. I w ten sposób mamy zapewniony układ schodowy działający. Oczywiście można zrobić też na odwrót, alternatywną opcję, że przewód fazowy nie podłączamy do tego styku, a po prostu go prowadzimy bez podłączenia do łącznika schodowego numer 1, do drugiego, tu go podłączamy, potem te dwa przewody korespondencyjne są tak samo i tędy wyprowadzamy na odbiornik elektryczny. Możemy wybrać jedną lub drugą opcję, ale myślę, że ta moja jest całkiem dobra. No i teraz zwróćmy uwagę na coś jeszcze. Przewód neutralny jest podłączony do złączki elektrycznej, złączki instalacyjnej, w tym wypadku WAGO, i następnie jest podłączony do odbiornika elektrycznego. Oczywiście jest to niezbędne, żeby odbiornik zadziałał. I jeszcze mamy to, co bardzo istotne w elektryce, czyli przewód ochronny PE. Ten przewód, jak widzicie, jest tutaj podłączony do złączki. Następnie jest prowadzony do odbiornika elektrycznego. Nawet wtedy go musimy doprowadzić, gdy odbiornik nie korzysta z tego przewodu. Ale my musimy doprowadzić. Bo kiedyś możemy oczywiście lampkę zmienić i będzie potrzeba podłączenia i co? My musimy doprowadzić, ale nie tylko względem tego, żeby odbiornik działał. Zaraz Wam wyjaśnię, dlaczego nie tylko. A tutaj jeszcze dodatkowy przewód jest prowadzony pomiędzy dwoma puszkami instalacyjnymi, dodatkowy przewód ochronny. Sporo osób zapewne uzna to jako nowość, coś zbędnego. Po co? Skoro nie mamy gdzie tutaj tego przewodu podłączyć. Już Wam wyjaśnię, po co go tu prowadzimy. Z dwóch stron.
Z jednej strony poprzez to, że kiedyś będziemy mogli chcieć wykorzystać tą instalację elektryczną w inny sposób i w tym miejscu, w tej puszce instalacyjnej numer 2 ten przewód ochronny mieć musimy, żeby można go było doprowadzić na przykład do innego odbiornika elektrycznego. A druga rzecz jest taka, że ten przewód ochronny, jeżeli będzie w tym naszym tutaj, a w zasadzie ta żyła ochronna żółto-zielona, zielono-żółta w tej naszej wiązce, w tym naszym przewodzie czterożyłowym w tym wypadku, jeżeli tutaj będzie, a na przykład wiercilibyśmy w ścianie albo wbijalibyśmy gwóźdź i wbijemy się tutaj, no to zauważcie jedną rzecz, że tutaj będziemy mieli fazę na przynajmniej jednym przewodzie, a bardzo często na dwóch, jeżeli odbiornik będzie działał. Jeżeli wbijemy się tutaj na przykład gwoździem albo wiertarką, wkrętarką, no to oczywiście możemy zostać porażeni, a nasz wyłącznik nadprądowy nie zadziała, ponieważ zwarcia nie dokonamy. Zauważcie, że nie mamy tutaj nigdzie przewodu neutralnego. I to Wam da teraz do myślenia, dlaczego ten przewód tu ma być. Bo jeżeli ten przewód tutaj będzie i on także ulegnie uszkodzeniu, a będziemy mieli zastosowany wyłącznik różnicowo-prądowy, a najczęściej w instalacjach już teraz mamy, no to oczywiście ten wyłącznik różnicowo-prądowy wykryje upływ prądu i rozłączy obwód i zabezpieczy nas przed porażeniem. Zatem zapamiętajcie, taka jest moja dobra rada, abyście stosowali przewód ochronny nie tylko do odbiornika, ale także do wszystkich puszek instalacyjnych, jakie będziecie mieli. Już wiecie dlaczego, mam nadzieję, że dobrze Wam to wyjaśniłem. Chodzi oczywiście o kwestię bezpieczeństwa i ewentualnie w przyszłości rozbudowy, a kierować musimy się zawsze zasadą najpierw ochrona, a potem zasilanie. Dobra, z mojej strony to by było prawie już tyle, jeszcze raz omówimy 3 żyły, 4 żyły i 3 żyły do odbiornika. I 2 łącznikami możemy sobie włączać, wyłączać oświetlenie, na przykład na parterze ktoś przychodzi, uruchamia oświetlenie na naszej klatce schodowej, jest już na piętrze, wyłącza. Kolejna osoba na piętrze, wyłącza. Rano ktoś wstaje, włącza. Schodzi na dół, wyłącza. I tak samo może być na przykład właśnie łącznik przy drzwiach w sypialni i przy łóżku. Na przykład wchodzimy do sypialni, włączamy oświetlenie, na przykład jakieś LEDowe, jakiekolwiek chcemy, możemy tu podłączyć dowolne oświetlenie, jakie tylko oczywiście chcemy. I jeżeli jesteśmy już przy łóżku, możemy sobie wygodnie wyłączyć oświetlenie. Z mojej strony to tyle, dziękuję Wam za uwagę. Ten wariant układu schodowego myślę, że może Wam się także przydać, być może ktoś z Was z niego korzysta. Do zobaczenia w kolejnym poradniku, zachęcam Was do polubienia filmu, jeżeli Wam się podobało, jeżeli nie to łapka w dół. Subskrybujcie kanał z poradnikami praktycznymi i oczywiście komentujcie. Ciekaw jestem Waszych komentarzy, szczególnie na temat przewodu ochronnego do drugiej puszki instalacyjnej. Być może będzie tutaj ciekawa dyskusja. Cześć!